Cześć wszystkim, ja nazywam się Przemek i witam Was na kanale Flystore. Dzisiaj zaprezentuję Wam kilka funkcji DJI Mini 3 i porównamy je z DJI Mini 3 Pro. Zobaczymy, czy ten dron będzie dla Was wystarczający, czy jednak lepiej sięgnąć po model Pro. Mini 3 Pro aktualnie to bestseller ze stajni DJI, który zdobywa wysokie oceny użytkowników. Przyjęła się opinia na rynku, że seria Mavic Mini to wybór budżetowy dla początkujących, a Mini 3 Pro, jak sama nazwa wskazuje, jest skierowany do profesjonalistów, którzy chcą osiągnąć kompromis pomiędzy tworzeniem materiału filmowego wysokiej jakości, a uniknięciem surowych ograniczeń wynikających z przepisów lotniczych, a konkretnie przekroczeniem wagi 249 gramów. Dodatkowo wersję Pro wyróżnia nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę oraz czujniki przeszkód. Mini 3 bez Pro nie jest w stanie zaimponować nam zbliżonymi parametrami, jednak jego atrakcyjność cenowa sprawia, że warto się zastanowić, czy wszystkie funkcjonalności Pro będą dla nas niezastąpione. Ta różnica odpowiednio dla wersji z podstawowym kontrolerem RCN1 2400 zł versus 4100 zł oraz dla wersji z kontrolerem RC z wyświetlaczem 3250 versus 5100 zł. Mini 3 pomimo wyraźnie niższej ceny dziedziczy wiele funkcji Pro, m.in. tryb pionowego zdjęcia, który pozwala na udostępnienie treści w mediach społecznościowych bez konieczności wycinania 2/3 ekranu. Obie wersje mają również możliwości robienia zdjęć w górę, czyli ponad horyzontem, czego nie mogły zrobić wcześniejsze wersje z serii Mavic Mini. Również prędkość lotu 16 metrów na sekundę w trybie sportowym jest wspólna dla obu wersji. To o 3 metry na sekundę szybciej niż wcześniejsze Mavic Mini i tylko o 3 sekundy wolniej niż R2S. Jest jeden parametr, którym DJI Mini 3 przewyższa wszystkie poprzednie modele łącznie z Pro. Dzięki inteligentnym bateriom czas lotu wynosi 38 minut, to aż o 4 minuty więcej niż wersja Pro. Rzeczywisty czas lotu dla całej serii będzie prawdopodobnie około 3-4 minuty krótszy niż w reklamach, ale wciąż jest to imponujący wynik. Opór na wiatr wynosi dla obu modeli około 10,7 metra na sekundę, czym dorównują znacznie większemu i droższemu R2S. Takie osiągi dla tak małego drona są naprawdę imponujące. Dokładność unoszenia się jest niemal identyczna jak w przypadku wersji Pro i R2S. Dla tak taniego drona, moim zdaniem to fantastyczne parametry. Oba drony można połączyć z nowymi kontrolerami RC, które zdecydowanie polecam. Pozwalają na transmisję na odległość 8 km w terenie bez przeszkód, np. lotu nad wodą czy to w górach, a w zabudowanym terenie będzie to około 2-3 km. Kontrolery RC są po prostu genialne, nie trzeba bawić się w podłączanie telefonu ani kabli, co pozwoli szybciej przygotować się do lotu. Kontroler RC pozwala wybrać tryb pojedynczego zdjęcia HDR. Jeśli chcemy fotografować w trybie pionowym, u góry mamy możliwość zmiany orientacji. Wersja z kontrolerem z ekranem jest około 850 zł droższa od tej ze starym modelem RCN1. Czego Mini 3 nie można zrobić, co potrafi wersja Pro? Posiada 4K HDR w 30 klatkach na sekundę, w przeciwieństwie do 60 klatek na sekundę w wersji Pro. To trochę szkoda, ale Mini 3 radzi sobie z 60 klatkami na sekundę w 2.7K, co jest nadal bardzo dobrym wynikiem dla tak małego drona. Niestety nie ma też funkcji Active Track, która pozwala śledzić obiekt. Inną funkcją, której Mini 3 nie ma, jest Hyperlapse, ale nie używałem tego w dronie wcześniej, więc zbytnio mi to nie przeszkadza. Kolejną rzeczą, która mi w ogóle nie przeszkadza w nowym Mini 3 jest brak czujników unikania przeszkód. Wersja Pro ma czujniki z przodu, z tyłu oraz z dołu, podczas gdy Mini 3 ma tylko dolne czujniki pozycyjne. Jeśli ktoś zastanawia się nad zmianą Mavica Mini czy Mini 2 na nowy model, zauważy znaczną poprawę w czasie lotu i odporności na wiatr, co jest dla mnie dużym plusem. Jednak prawdziwym powodem, dla którego ludzie kupują drony, nie jest latanie, ale możliwość rejestrowania wideo i zdjęć. Jakość filmów ciągle się poprawia, a Mini 3 oferuje 4K w 30 klatkach na sekundę z przepustowością 100 megabitów na sekundę. W przypadku Mini 3 obiektyw o jasności f1,7 wpuszcza o 1 stopień więcej światła niż poprzedni model, co ułatwia fotografowanie wieczorem i w nocy. W dalszym ciągu mamy też wszystkie funkcje QuickShot, takie jak droni, Helix, Racket Circle i Boomerang. Jeśli chodzi o aparat do zdjęć, oferują możliwość fotografowania w formatach JPEG i RAW, co jest świetne, jednak rozdzielczość wynosi tylko 12 megapikseli. To trochę szkoda, biorąc pod uwagę, że Mini 3 Pro ma sensor 48 megapikselowy. Nie ma też dużego postępu w porównaniu z Mini 2, który również miał aparat 12 megapikseli. Chciałbym zobaczyć tutaj aparat o rozdzielczości około 20 megapikseli, tak jak w przypadku R2S, ale przynajmniej teraz mamy możliwość fotografowania w trybie HDR i oczywiście pionowym trybie dla mediów społecznościowych.
Zdjęcia wychodzą całkiem ładne i czyste, ale rozdzielczość 12 megapikseli nie pozwala na dużą swobodę kadrowania. To, co osiągnęła nanotechnologia, jest naprawdę zdumiewające. Jeszcze 15 lat temu, żeby uzyskać podobną jakość filmów z powietrza, trzeba było wynająć całą ekipę filmową i śmigłowiec, a teraz wystarczy dron DJI Mini 3 za około 3000 zł, ważący nieco mniej niż 290 gramów. Czy ja kupiłbym takiego drona? Zdecydowanie tak. Jedną rzeczą, którą zauważyłem w przypadku Mini 3 jest to, jak cicho się porusza. Można być 8-10 metrów dalej i nawet nie wiedzieć, że dron tam jest. Dla porównania R2SK brzmi jak rój pszczół, co jest strasznie uciążliwe. Kiedy chcesz być dyskretny i nie przeszkadzać ludziom w pobliżu, na pewno Mini 3 będzie lepszym wyborem. Czy jest to najlepszy tani dron na rynku? Zapewne. Trudno sobie wyobrazić inny model z takimi specyfikacjami, które przewyższają wiele droższych dronów. Mini 3 to na pewno nie zabawka, moim zdaniem to półprofesjonalny sprzęt do nagrywania filmów i zdjęć. Jestem naprawdę pod wrażeniem tego, co DJI wprowadza za każdym razem, a serii Mini na pewno nie można lekceważyć. Może być ona podstawą dla początkujących operatorów, a także niezwykłym narzędziem dla doświadczonych filmowców czy youtuberów. Mam nadzieję, że ten przegląd nowego DJI Mini 3 pomógł Ci się zdecydować. Jestem dużym fanem tego modelu, jak już pewnie zauważyłeś. Na pewno będę go używać w przyszłości. Jeśli spodobał Ci się ten film i był pomocny, daj kciuka w górę i nie zapomnij subskrybować kanału, aby być na bieżąco z nową treścią fotograficzną. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!